Jedna z przyjaciółek mojej siostry była osobą, która zaangażowana w ruchu komunistycznym jeszcze przed wojną, jeszcze w KZMP, a potem kiedy Komunistyczny Związek Młodzieży Polskiej został rozwiązany, to znalazła się, tak jak wielu tych młodych komunistów, w Spartakusie. To była taka organizacja raczej związana z PPS-em, ale bardzo od PPS-u niezależna i bardzo komunizująca. Tam między innymi Hanka Szapirówna była członkiem Spartakusa i wielu, dosyć spora garść takich późniejszych działaczy komunistycznych okresu okupacji powojennego, tak dosyć znanych. No a w czasie wojny ta przyjaciółka mojej żony, mojej siostry, przepraszam, o której ta przyjaciółka, o której mówię, była oficerem Armii Ludowej. Odgrywała nawet, nazywała się z domu Semilówna, a z męża Bartoszek, Hedda Bartoszek. Między nią a moją siostrą była dosyć bliska przyjaźń, szczególnie w okresie międzywojennym, znaczy przed wojną, a w czasie już okupacji też się stykały, tylko już tam różnymi drogami tam ich życie biegło, ale też się stykały, no i jakieś te osobiste sentymenty pozostały. No, to kiedy już Hedda została zwolniona z więzienia, kiedy ludzie wychodzili z więzień, to jej ojciec, gdy spotkał mojego ojca, to powiedział jej: ty nawet sobie nie wyobrażasz, jaki był los takich jak Hedda, którzy tam w tych więzieniach się znaleźli. Jak ona normalnie jest ubrana, to tego nie widać, ale ja jej musiałem pomagać kąpać się, bo ona ma różne niedowłady rąk i tego. I ja widziałem, jak ona jest zmasakrowana po prostu, jak ma zmasakrowane ciało i to jest przerażające. Trzeba przyznać, że Bezpieka umiała ludzi masakrować, ale nie masakrowała jednak tak znowu wszystkich. Muszę powiedzieć, że ci komuniści, którzy się znaleźli wówczas w więzieniach, a o których ja coś wiem bardziej osobiście, czy ich jakoś znałem, to mieli ten los, należeli do tych szczególnie bitych, masakrowanych, torturowanych. Prawdopodobnie dlatego, że swoich się bardziej nienawidzi, jeżeli słusznie czy niesłusznie nagle stawia się ich po drugiej stronie tej barykady. Ustawia się ich sobie, bo to tylko to znaczyło, że się ustawia. A po drugie byli to ludzie, którzy mieli być używani do szczególnie ważnych procesów politycznych. Jeżeli byli niechętni, jeżeli się opierali, no to trzeba było ich złamać. Nie sądzę, żeby którykolwiek z procesów hakowskich był pod tym względem tak przygotowywany i tak władzy na tym zależało, jak przygotowywany proces Gomułki i Spychalskiego. To też ludzie z tym procesem związani byli traktowani szczególnie nieludzko. Wiem o człowieku, który był tak zmasakrowany, dziennikarz warszawski tak zmasakrowany, że właściwie został i to straszliwie okaleczony. Już tak, kiedy wyszedł z więzienia, kiedy po jakiejś serii operacji jakoś już zaczął zdrowieć, to właściwie była to ruina człowieka. Także ich los był szczególnie ponury, tym bardziej, że ja sobie wyobrażam, że Akowiec, który się znalazł i został storturowany, zmaltretowany, to przynajmniej, nawet jeżeli się już załamywał, jeżeli już miał tego dosyć, to sobie przynajmniej powiadał, że to robią ci czerwoni, o których zawsze myślałem, że tak są w stanie zrobić. Natomiast ci ludzie to w ogóle nie są w stanie wyobrazić, co sobie myśleli. Przecież oni byli za. Przecież to nie byli żadni wrogowie, agenci, ani nic, chociaż im to wmawiano.
Los tych ludzi był potworny.